Witam Was, kochani moi. Słuchajcie, ja do Was dzisiaj przychodzę, nie wiem czy z vlogiem, czy z czym, w sumie nie wiem, ale przychodzę do Was. Postanowiłam jednak odpalić kamerkę i przyjść. Będę się na pewno malowała, bo szykuję się, szykuję się, ja się zawsze maluję, ale zamierzam pojeździć trochę hulajnogą. Może Wam coś z tego właśnie też pokażę, nakręcę, jeszcze nie wiem. W każdym razie przychodzę do Was, bo też chciałam z Wami pogadać o tym, jak tam mi idzie zużywanie kosmetyków. Zużyłam już cały jeden balsam, odtworzyłam drugi. Ja jestem taka, że ja zawsze wszystko mam w zapasach, więc no właśnie. Ten balsam jest naprawdę genialny. To jest baza pod makijaż i już Wam mówiłam wielokrotnie, że ona po prostu Wam przedłuży i to dosyć mocno makijaż, więc ja bardzo lubię. Nakładam mi sporo. Pierwszy raz od wielu, wielu miesięcy pryszczyk jakiś mi się pojawił. Nie wiem, z czym to jest związane, bo właśnie jestem po okresie. O, dobra. Przyszłam sobie do Was, bo pomyślałam, że a co, może trochę zobaczymy, jak tam mi te zużywanie tych kosmetyków idzie, bo nie ukrywam, że robię co mogę. No wiecie, niektóre kosmetyki się bardzo organicznie zużywają, jak na przykład pudry stosowane codziennie zużywają się bardzo szybko. Tak samo dosyć mocno już jest zużyty korektor. Nie wiem jak z tym, ale chyba aż tak dobrze nie jest. W każdym razie ten korektor się zużywa dosyć szybko. Właśnie on ma 12 ml, a ten ma 2,5 ml. A mam wrażenie, że jest dłużej niż ten. Why? Nie wiem. Jego się dosyć dużo daje, bo to się daje jak serum. Może dlatego, nie wiem. W każdym razie, o Jezu, jak ja lubię ten zwrot i ciągle go przekręcam. Wiecie jak jest. Zaraz Wam pokażę, bo tak naprawdę to powiem Wam, że kończę już podkład. Kończę już podkład Dior. 2 użycia i myślę, że pójdzie do wyrzucenia. Daję go dużo, bo ja później nadmiar i tak ściągam, a jest dużo ładniej, wygląda jak po prostu, wiecie, dużo ładniej. No i można powiedzieć, że jutro, no nie, no jeszcze powiedzmy z 2 użycia, ale to myślę, że tak, bo to tak gdzieś znika właśnie w taki sposób, że ze 2 użycia i tyle. Pojadę sobie hulajnogą. Myślę, że pojadę sobie na kawę. Mam do zawiezienia paczki, więc zahaczę sobie o paczkomat i pojadę sobie na kawkę właśnie. Nie wiem, czy to tam jeszcze będzie teraz otwarte, ale to najwyżej za moment. Zanim się pomaluje i się jakkolwiek wyszykuje, to trochę czasu minie, więc myślę, że spokojnie. I co? Muszę się jakoś ubrać, pomyśleć. Jest dosyć ciepło, ale to na hulajnodze to wiecie, nie wiem, czy czapki nie założyć, bo to można się przeziębić. Dzisiaj idę do fryzjera w ogóle na 17. Skrócić włosy, bo już tak się... No one dobrze się układają, grzywka jest za długa, już takie są, wiecie. Jadę. Staram się dobrze wtłoczyć. Jak jest dobrze wtłoczony, to od razu jest inaczej. Wiecie jak jest. Teraz brązer. Postanowiłam zostawić mojego Diora, bo naprawdę on jest tak cudowny i piękny. No ale wiadomo jak to kremowe. Kremowe bardzo łatwo się zużywa. A mam jeszcze z Kiko. No i jego staram się zużyć, bo już niewiele zostało, więc też dokładam na ogół, żeby go zużyć. To jeszcze go dokładam.
Czyli robię tak, po czym pędzlem go rozpracowuję konkretnie i jak uznaję, że jeszcze by się przydało, to właśnie go dokładam, ale jakoś chyba dzisiaj nie potrzebuję. Jest ok. Czasami tak wiecie znika. Bo wiem, bo ja jeszcze doklepuję gąbeczką i ta gąbeczka trochę jeszcze go zjada i ja wtedy dokładam. Szybciej zużywa się. To też nie chodzi o to, żeby strasznie szybko może zużyć, tylko ja jeszcze mam bronzer od Charlotte. Mam jeszcze brązerek od Charlotte i chciałabym też go uruchomić. Tym bardziej, że Diora naprawdę uwielbiam ten brązer. I chciałam, żeby był ze mną jak najdłużej, a właśnie brać trochę inne już do zużywania. No, i to wiecie, tak to właśnie jest. Zawsze najpierw pędzlem rozprowadzę, a później jeszcze to biję sobie. Dobiję sobie jeszcze później gąbeczką, żeby to było takie, wiecie. No, ale najważniejszy update, no to tak naprawdę będzie do paletki, której będę chciała użyć. I jeszcze jeden update. Otóż puder pod oczy Pat McGrath to już jest zużyte, bo to się już nic na gąbeczkę nie nabiera. Nawet na palec to już jest niewiele. To już praktycznie no naprawdę ciężko cokolwiek tu nabrać. Jest to już zdękowane. Ja już uważam to za zdękowane, bo wczoraj próbowałam to matowić i non stop pocierałam, próbowałam, pocierałam i to tak nie do końca już się nawet przenosi. Tych kredek już zużyłam, słuchajcie, 4. To została mi już ostatnia. Tam polecałyście mi kredki, więc dlatego nie kupuję i nie mam w zapasie tych kolejnych, bo polecałyście mi i pewnie kupię to, co żeście mi tam polecały. Więc się cieszę, skończę i już, a że bardzo szybko się kończy, no to wiadomo. Najgorzej idzie mi z tym pudrem, bo właśnie on jest taki kolorowy, jak ja to mówię. Ale pomyślałam sobie, że właśnie pod oczy, może on jest ciemny, ale pod oczy może mi się nada i na powiekę. Chodzi o fakt tego, że ja pod oczami mam dużo jaśniejszy od podkładu ten korektor. No i to tak bardziej wyrównuje teraz kolorystycznie. A poza tym on jest lekki, on dobrze wygląda pod oczami. No, nie mogę go zużyć za bardzo do twarzy, jakoś tak jest za ciemny dla mnie. Ale i tak nie jest źle, słuchajcie, bo zostało mi go tyle. Więc myślę, że jest spoko, tym bardziej, że jego było 10 gram tego pudru, więc myślę, że jest spoko. No, jeżeli chodzi o dr Irenę Eris, tu nie mam z czego się cieszyć, bo tu już jest naprawdę maciupinkę. Właśnie go sobie zużyję też na pewno. No nie wiem, czy to jeszcze nie będzie w tym tygodniu. Też boki twarzy wezmę sobie zmatowię, bo nakładam jako róż te, wiecie, te cienie. No i żeby nie było plam, tylko tak lekko, luźno się to nałożyło, to przypudruję. Chociaż ja ogólnie nie lubię tego, no ale dobra. Zrobimy sobie właśnie teraz te moje brwi. Wezmę sobie jakieś stareczko, może właśnie na razie Wam nie pokażę z tymi cieniami. Pokażę Wam za moment, ale najpierw zrobię sobie brwi. Brwi zrobione, więc można robić makijaż oczu. I pokażę Wam, wejmę te w ogóle nawet pędzelki, pacynki, bo już nie będą potrzebne. Tak to wygląda. Jak widać, zużycie jest ogromne. Do końca roku nie, to się zużyje dużo, dużo szybciej.
najlepszy myk, że wzięłam do zużywania w ogóle tę paletkę. Dlatego, że słuchajcie, w ogóle sobie nałożę sobie tutaj ten błysk, który jest na całą. Dlatego, że po prostu ja się bardzo dobrze czuję w tych kolorach. Ja dostaję tyle komplementów zawsze za makijaż, a że tak ci pasuje, że pięknie, że piękny kolor oczu przy tych cieniach, to właśnie cały czas jest robione tymi cieniami. W związku z tym to mi się tak łatwo zużywa, że nie macie pojęcia. Biorę sobie ten pośredni kolor i teraz jeszcze wybuduję tym troszeczkę oko. Przyciemnię później tym ciemniejszym. Naprawdę, to jest sama przyjemność. Ja nawet nie spodziewałam się, wiecie, ja ją lubiłam zawsze po nią sięgać i jej używać, ale nawet się nie spodziewałam, że jak ją wezmę do zużywania, to że faktycznie nie zmęczy mnie to. W ogóle mnie to nie męczy, bo ja cały czas po prostu mam taki upiększający makijaż, nie jakiś przytłaczający, nie jakiś mocny. Czasami sobie zaszaleję, ale też bazę robię z tego, a sięgam do innej paletki tylko po jakiś fajny kolor. Wczoraj też taki zrobiłam trochę cut crease'owaty makijaż właśnie z fioletem od wewnętrznej strony, ale wybudowane całe oko tym. I też tak organicznie dołączyłam w sumie tę paletkę do tego, słuchajcie, bo bardzo fajnie przyciemniam sobie. Jak potrzebuję przyciemnić makijaż, to bardzo fajnie przyciemniam. No i też tu się niedługo do denka dokopię w tym kolorze. Czarny też jest wgłębiony, tego nie za dobrze widać. Ten jasny, właśnie ten jasny sobie użyję chyba teraz. On tak fajnie właśnie mi to jeszcze rozblenduje. Jest bardzo podobny w tonacji do tego i fajnie mi wysoko buduje oko. Naprawdę świetne połączenie tych dwóch paletek. No i w ten sposób ta też mi się w jakichś tam ilościach, może nie jakichś strasznie dużych, ale zużywa. I jak dokopię się do denka, to być może to będzie kolejna paleta, którą ja sobie wezmę na tapet. I jestem w szoku, bo tak, wcale nie jestem znudzona. Nie czuję się przytłoczona. Nie mam takiego, że o Jezu, już skończmy tę paletę, bo ja bym chciała, nie wiem, za coś innego się wziąć. W ogóle nie. I powiem Wam, że tak naprawdę to mnie zszokowało. Byłam pewna, że będę zmęczona, bo taka kreatywna osoba jak ja, która uwielbia się bawić makijażem, ale ostatnimi czasy ja po prostu lubię dobrze już wyglądać, nie muszę tutaj się bawić, nie wiadomo jak, mam wrażenie, że już takie totalne wariactwa na oczach mam ze sobą trochę. I po prostu fajna odmiana, że można czuć się fajnie pomalowanym, dobrze, ze swoim image i bez wariactw. A jak mam ochotę na wariactwa, to i tak sięgam po te, bo najwyżej róż, jako róż. Przepięknie też właśnie pasują mi te kolory jako róż, więc używam tego w tak różny sposób i zużywam naprawdę mega organicznie to, mega. Także nie wiem, czy robicie sobie takie, czy też nie robicie, bo na przykład się boicie takich, wiecie, że będziecie zmęczeni, że Wam się znudzi, to może właśnie warto wziąć paletkę, która ma same kolory, które Wy lubicie, jakąś właśnie niedużą, którą będziecie mogli przynajmniej bazę makijażu sobie budować, a resztę no to już korzystać z czegoś totalnie innego, nie? Dajcie znać, czy w ogóle sobie robicie takie zużywanie paletek, bo zawsze uważałam to za abstrakcję i absurd. Dlatego, że no, paletki raczej nie kupuje się po to, żeby ją zużyć. Ja przynajmniej nigdy palety nie kupowałam po to, żeby ją zużyć. Ale doszłam do wniosku, że takie te małe paletki, myślę, że to jest normalnie do zużycia. Wzięłam jeszcze do zużywania. Bardzo organicznie też zużywam te w ogóle kredki, bo linii wodnej nigdy nie pozostawiam takiej, wiecie, bez kredki.
ale też tej górnej linii wodnej nie pozostawiam bez kredki. Zawsze czarną kredkę nałożę, dlatego że później jak tuszujecie, to tu jest takie białe pole i to śmiesznie wygląda. Nakładamy czarny tusz, a, a mamy tę linię wodną taką jasną. Nie wiem, po prostu nauczyłam się, że fajnie jest jeszcze tym przyczernić linię rzęs. No i wzięłam sobie, też bardzo często robię na tych właśnie kredkach, na tych cieniach, tak naprawdę w kredce powiedzmy, z Bobbi Brown. Bardzo często też robię makijaż. Uwielbiam po prostu. A te kładę w wewnętrzny kącik jako takie roziskrzenie albo na pół powieki właśnie. Też po to, żeby zużywać, no bo przecież po co ma to leżeć? Tego jest bardzo dużo, zużywanie będzie trwało i trwało, ale jak nie będę po to sięgać codziennie, to na pewno nigdy nie zużyję. To jest akurat ten najbardziej znany kolor, czyli to jest Moonstone od Bobbi Brown, czyli po prostu się iskrzą takie małe iskierki. O, jestem cała tutaj jakaś taka osypana, ale to nic. Zaraz to troszkę zbierzemy. A jak nie zbierzemy, to nie zbierzemy. Będę jaka będę. No i biorę właśnie sobie tę paletkę, biorę taki roztapiżony. I słuchajcie, nie patrzę w co. Ja w nie wszystkie maczam. I proszę bardzo, nakładam. I dalej. No i w ten sposób właśnie ją zużyję. Czy to jest przyspieszanie zużycia? Jest, tylko że ja na początku to robiłam dlatego, że właśnie myślałam, no jakoś to trzeba przyspieszyć, żeby to zużywać, więc może faktycznie będę używać tego różu, a teraz ja się zakochałam w tym, jak to się lekko nakłada i jak to pięknie zawsze wygląda. Ten róż zawsze mega wygląda, bo się nabiera też te drobinki z tego jednego cienia, który tu jest, właśnie tego. I to wszystko ma taki fajny właśnie efekt na twarzy. Bardzo mi się to podoba. I teraz jeszcze biorę rozświetlacz. Rozświetlacz używam sobie ten różowy z Diora i ja już tu widzę siateczkę. Tu już jest taka właśnie, o, nie wiem czy Wy widzicie, ale ja widzę siateczkę. No i właśnie, i to też jest kolejny produkt, który moim zdaniem, jak przycisnę, to go zużyję. Czy chcę? Nie wiem. Nie wiem, czy chcę go zużywać, ale prawda jest taka, że wszystko trzeba zużywać, bo też po co ma to być, wiecie. Po co to ma leżeć? No, bez sensu. O, pięknie moim zdaniem. Ten róż jest niesamowity. Tak samo jest, słuchajcie, z bronzerem. Bo ja sobie dokładam zawsze trochę bronzera i właśnie dokładam tego z Dior i nie wiem, czy Wy zobaczycie, ale on już jest tak wgłębiony. O, może widać? Jest już tak wgłębiony. No to jest po prostu takie właśnie organiczne zużywanie. Bierzecie kosmetyk pod rękę, codziennie po niego sięgacie i faktycznie to wszystko można zużyć, ale jak będziemy robić roszady, to nie będziemy widzieli zużyć. I to też jest trochę frustrujące, że jakby mamy dużo kosmetyków, non-stop używamy czegoś innego, bo mamy dużo kosmetyków i tak naprawdę niczego nie widzimy zużycia. Ogólnie też chciałam Wam powiedzieć, że ja zawsze propsowałam te białe bazy Eveline pod tusz Varieté, ale ona się nie umywa i nie za bardzo lubię z niej już korzystać, bo ona się nie umywa właśnie do tej Tartlet bazy. Ona jest gęstsza, lepiej oblepia rzęsy, w związku z tym daje fajną przyczepność później do tuszu czarnego. Ja też nauczyłam się inaczej malować rzęsy, bo ja mam bardzo małe i wątłe. Widzicie, ja mam bardzo malutkie te rzęski. Ja się muszę troszeczkę nastarać, żeby je było widać, żeby one były gęstsze, takie konkretniejsze. I właśnie zauważyłam, że ta baza zdecydowanie mi poprawia efekt, bardziej niż Varieté. Więcej Varieté nie kupię. Tą
zużywam bardzo długo. Varieté starcza na nawet nie połowę tego czasu. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że ja kiedyś miałam takie przekonanie, że po co wydawać tyle pieniędzy na te drogie kosmetyki, na te drogie marki, jeżeli kupię tańszą i to samo. Po pierwsze, w 90% naprawdę to nie jest to samo. A po drugie, te pojemności to są ogromne różnice. I teraz ja mogłabym tutaj sprawdzić, ile ma ta tartlet, tylko nie wiem, czy to się przełoży, słuchajcie. Nie wiem tylko, czy to się przełoży na zużywanie. Tu jest 6 ml, czy 8? 8 ml, a tu jest 10 ml. I teraz to się w ogóle nie przekłada, dlatego że to nie jest gęste, to jest rzadkie. Tego się nakłada bardzo dużo. Ja tu nałożyłam rachciach ciach i mam bazę. Tu bym 4 warstwy nakładała, żeby taki biały efekt uzyskać, takie oblepienia całych rzęs. I to zużywam dosłownie w 2 miesiące, a to już mam pół roku. I jeszcze mam niezużyte i dalej korzystam. Więc wiecie, nawet te pojemności nie do końca coś mówią. Jest produkt i jest produkt. Jest produkt bardziej wydajny i mniej wydajny. Ja zauważyłam, że te produkty, tu na przykład mam wykończony tusz, ale nie kupiłam tego jeszcze nowego, burleski, ale uwielbiam tę szczotkę, ona nanosi idealnie po prostu, więc ja mam Pupę Vamp i to też jest świetny tusz, rewelacyjny, tylko szczoteczka ta jest lepsza, więc po prostu używam tej szczoteczki. I to, że nam się wydaje, że nie kupujemy tych drogich kosmetyków, tylko te tanie i że w ten sposób zaoszczędzamy kasę, moim zdaniem nie, bo ja widzę po sobie i mam bardzo dużo drogich kosmetyków, bardzo mało tańszych, bo kiedyś było to odwrotnie. Ja kupowałam wszystkie kosmetyki tylko tańsze, aż któregoś razu kupiłam jeden, drugi, trzeci droższy, bo tak zapragnęłam i chciałam mieć i zobaczyłam, na ile one mi wystarczają, na ile wystarczało mi tamto. To jest dokładnie tak samo jak z tą kredką AA Wings, a Benefitu. To jest naprawdę tak z milionem rzeczy, kosmetyków, które wystarczają na bardzo krótko, te tanie, i tak naprawdę kupujecie je cały czas i wychodzi Wam to samo cenowo. A te starczają i starczają. Jak widzicie, ja kituję bardzo mocno tą końcówką, samym tuszem i kituję też przy nasadzie. Później dopiero biorę i wyczesuję, tak żeby nie były takie oblepione, ale mam efekt rzęs, a nie moją miernotę, bo ja ogólnie naprawdę mam mierne te rzęsy, a to mi pozwala dobrze napakować. Bardzo nawet dobrze. No i przede wszystkim wtedy też tego białego, tej białej bazy nie ma. Ona spod tego nie wychyla się. Bo to też chodzi o to, żeby tak pokryć te rzęsy, żeby tej białej bazy nie było widać. Ale to, co ona mi daje, no to właśnie efekt takich bushi, takich mocno podkreślonych rzęs. No i to mi się podoba. Ja się trochę muszę nakitować, ale efekt jest fajny. I jeszcze usta. Co do ust, to tutaj jest totalna posłucha i tu naprawdę totalna. To jest taka posłucha, słuchajcie, że aż nie mogę uwierzyć. Wzięłam sobie do zużycia Douglasa i używam jej po prostu codziennie w różnych kombinacjach, ale raczej jej. Ja ją bardzo lubię, no ale coś trzeba było wziąć do zużywania, tak konkretnie. Ale ogólnie nie mam za bardzo konturówek, zresztą Wam to pokazywałam i zamierzam tutaj trochę porobić zakupów. Chciałabym też kupić jakieś tusze do rzęs kolorowe. Mąż zadzwonił i przerwał. W każdym razie, słuchajcie, tą sobie wzięłam właśnie do zużycia. Już pomalowałam te usta.
ale pomalowałam też i mówiłam Wam, że ja się biorę za zużywanie, bo już jest stara i trzeba zużyć. No i już można powiedzieć, że naprawdę zostało bardzo niewiele. Także Charlotte Tilbury Pillow Talk też myślę, że dosłownie w tym miesiącu ją zużyję i będzie that's it. No i tak by się prezentował mój dzienny zwyklaczek. Makijaż, w którym się czuję po prostu super i moim zdaniem też robi mi bardzo dobrze. Chciałam zrobić taki film i dajcie znać, makijażowy, bo jedna z Was, nie pamiętam, chyba Jola albo któraś z Was napisała mi pod jednym z pokazywania technik makijażowych filmem, napisała mi, że ja powinnam malować się tu, wyciągać oko. I chciałabym Wam pokazać, dlaczego ja nie powinnam właśnie tak do końca się tak malować. Jaka jest przyczyna tego, że powinnam malować migdał tak, jak się maluje. I chcę Wam nakręcić. Nie wiem, kiedy on będzie, ale mam taki pomysł, żeby Wam pokazać i udowodnić. Jedno oko zrobić tak, drugie tak i udowodnić Wam, dlaczego u mnie nie do końca to się sprawdza i że od czego też to zależy, wytłumaczyć Wam, żebyście mogli to jakoś tak na siebie przenieść, na swoją twarz, na to, jak Wy wyglądacie, więc postaram się to wytłumaczyć. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle taki film, czy to się Wam do czegoś może przydać. No i tyle. Mam kawę, kawka i idziemy na spacerek. Tam moja hulajnoga stoi. My idziemy się przejść tutaj trochę. Może usiądziemy gdzieś na ławeczkę. Zobaczymy. Pooglądacie sobie widoki, ja będę do Was gadać, ponieważ albo zaraz usiądę i coś rozstawię, bo wzięłam ze sobą nawet statyw. Ale jak idę, to mam Was na klatce piersiowej po prostu. Chciałam też Wam powiedzieć, że dobrze mi idzie utrzymywanie wagi. Może tak, może nie tak dobrze, jak bym chciała, ze względu na to, że zdarza mi się jeszcze chudnąć. Ale to takie, wiecie, pojedyncze kilogramiki. W każdym razie jak mam okres, to tam z kilogram mi wody przyjdzie, ale to w ogóle jest niezauważalne, to co było kiedyś, bo kiedyś przy okresie potrafiłam 3 kg wody, słuchajcie, nabrać i to czułam się ociężała i bebech mi od razu wywalało, brzuch. A teraz nie, mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie, że on wycisza wiatr. A teraz nie, teraz mam tak, że najnormalniej w świecie nie odczuwam tego, nie mam wywalonego tego brzucha i czuję się nadal lekko podczas okresu. Druga sprawa, ja nie wiem, czy ja Wam mówiłam o tym, że od momentu, kiedy ćwiczę, nawet podczas okresu ćwiczę, to bardzo mi się okres unormował i jest bardzo lekki dla mnie. Wręcz powiem szczerze, jest to dla mnie bardzo przyjemny czas. Bardzo fajnie mi się też wtedy ćwiczy, tak jest inaczej. No troszeczkę bardziej bolą mięśnie po ćwiczeniach, ale jest to coś, co mi przynosi ogromną ulgę. Nie mam żadnych bólów brzucha, dyskomfortu, niczego. Jest to taki przyjemny moment i trwa bardzo krótko, bo tylko 3 dni, gdzie wcześniej trwał 5. Ćwiczę cały czas, nie odpuszczam, a to nie dlatego, że tak sobie postanowiłam, tylko dlatego, że nie potrafię już bez tego żyć. Także
nawyki się ukształtowały. Taki jaki był cel, taki zaistniał. Jem co 4 godziny 3 posiłki i nie mam potrzeby jeść inaczej, więcej. Staram się jeść więcej kalorii. Nie jest to proste, ale staram się. Bardzo dużo mam aktywności fizycznej. Bardzo dużo wychodzę w ciągu dnia. Już pomijam, że mój obecny trening trwa już godzinę. I po prostu czuję się z tym wszystkim rewelacyjnie. Mam wrażenie, że odkrywam siebie na nowo. Wiem, to jest dziwne, nie widzicie mnie teraz. Ja myślę, że gdzie mam iść? Może tam pójdę. Właśnie się wyrwałam trochę też z domu, bo Pumba jest ze mną 24 godziny na dobę. I to nie jest dla niego, słuchajcie, dobre. Wręcz bym powiedziała, że to troszkę mówią, że wiecie, te lęki separacyjne i tak dalej. Mi się wydaje, że czasami taka separacja jednak nawet psom jest potrzebna. Tam jest ławeczka jakaś na słońcu. Może tam bym usiadła? Albo tu i ponagrywała? Czy tam nikt nie będzie mnie widział? Nawet jak rozstawię statyw. Także Pumbę też trzeba zostawiać i wiecie, i musi troszeczkę zatęsknić, to jest też dla niego dobre, bo mam wrażenie, że czasami już mam niedosyć i krzyczy na mnie, jak przychodzi Wojtek. Mam wrażenie, że idź sobie, bo już jest teraz tata. No ale to są moje może subiektywne odczucia tylko, ale na pewno kocha bardziej Wojtka niż mnie, mimo że to ze mną najwięcej czasu spędza. Więc coś może w tym jednak jest, bo kiedyś było inaczej, a teraz taki ma chyba przesyt już mnie. No i jest, statyw wzięłam i możemy sobie teraz gadać. Czekajcie, może was jednak troszkę obniżę, co? No nie wiem. Także przyjechałam sobie na kawę hulajnogą. Ogarnęłam paczki. O matko, ta lwia zmarszczka w ogóle nie jest tak zauważalna jak tutaj na tym. A propos okularów przeciwsłonecznych, to znowu mi się marzą piękne okulary. Może wam tutaj pokażę. Dolce & Gabbana. 2000 kosztują prawie. Ale są cudowne. Marzą mi się one. Tylko że to jest u mnie teraz tak, że wydać na perfumy, czy wydać na okulary, albo wydać na jakieś ciuchy letnie, czy wydać na okulary, wiecie o co chodzi. No, w każdym razie ja zmieniam temat, z tematu na temat skaczę. Jestem tu przy takiej hali sportowej i tu są też takie baseny letnie. Tam akurat, aktualnie. Jeszcze na nich nie byłam, to jest dosyć nowa inwestycja w sumie z tamtego roku. I jest jeszcze takie miejsce właśnie dla dzieci, miejsce zabaw dla dzieci, takie ogromne. To kawałeczek dalej, ale ja tam już nie pojadę. Wrócę sobie do domu po prostu. Także odchudzanie i teraz to, co się dzieje po odchudzaniu, bardzo mi pasuje, bardzo się dobrze z tym wszystkim czuję. Jest mi po prostu rewelacyjnie, jest mi ciągle lekko, polecam. Poczucie lekkości jest czymś nie do opisania, jak to fantastycznie, słuchajcie, robi na funkcjonowanie takie normalne w życiu, nie? Bardzo fajnie został przyjęty film z Wojtkiem, rewelacyjnie wręcz bym rzekła. Cieszę się, że tak lubicie też jego i tak, on jest szczery, to na pewno i pcha się w gips często swoimi opiniami, no ale zawsze można liczyć, że powie to, co myśli, a nie to, co dobrze by było powiedzieć swojej żonie, żeby, wiecie, uniknąć awantury na przykład, nie? Chociaż ja tam się nie awanturuję za bardzo. Szkoda mi życia i czasu na awantury jakieś i na jakieś snaski z kimkolwiek w ogóle. Powiem wam szczerze, że nie chce mi się. Ja już
wraz z dojrzałością przychodzi właśnie taki etap. U jednych przychodzi, u drugich nie. Przychodzi taki etap, kiedy człowiek nie chce się już użerać z niczym i z nikim, chce po prostu sobie fajnie żyć. I ja jestem na takim etapie. Chcę po prostu sobie fajnie żyć i nie użerać się z nikim. Jestem bardzo wcześnie tu i dlatego jest taka cisza w miarę. W sensie samochody jeżdżą, ale no i tu szum pewnie słyszycie. Chociaż ja mam nadzieję, że ten właśnie mikrofon łapie tylko mój dźwięk i nic za bardzo innego. Liczę na to, że tak jest. Słuchajcie, jeszcze tak a propos konkursu, wyzwania. Już schowałam mikrofon, więc może mnie być gorzej słychać. Ale chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że no kończy się już. Dostałam bardzo dużo maili. To będzie nagranie podzielone. Bardzo długo też te paczki idą, więc nie wiem, kiedy się film ujawni, ale się ujawni. I będę na pewno to nagrywać w częściach, bo tego jest bardzo dużo. Nie wiem, myślę, że za 5000 gdzieś tych ciuchów. Część już zamówiłam, tak jak mówię, czekam na jedną paczkę. Dostanę, oddam, co uważam, że oddam. I zamówię następną. Zostawię tylko te rzeczy, które być może. I zamówię następną i po prostu tak to nagram. Ale będzie. Dzięki za tyle maili.